Siamanko gang. Dziękuwa za łapki, subskrypcje i komentarze. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle interesującej prognozie Piotra Ostapowicza, który wierzy, że Bitcoin może osiągnąć nawet $300 000. Czy to realny scenariusz? Zostańcie z nami, aby poznać szczegóły. Piotr Ostapowicz, znany polski influencer w świecie kryptowalut, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji rynkowej w swoim najnowszym nagraniu na YouTube. Podkreślił, że Bitcoin pozostaje jego ulubionym aktywem inwestycyjnym, mimo zmienności, która towarzyszy temu rynkowi. Ostapowicz zwrócił uwagę na wpływ czynników makroekonomicznych, takich jak wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To właśnie te wydarzenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości kryptowalut. W ciągu swoich 8 lat na rynku zauważył, że sytuacja stała się najbardziej nieprzewidywalna. Piotr mówi jasno, Bitcoin jest aktywem nadrzędnym, najlepszym. Nawet jeśli cena osiągnie $300 000, on nadal planuje hodlować, to podejście jest dla niego kluczowe, ponieważ uważa, że sprzedaż zasobów kryptowalut w obecnych warunkach nie ma sensu. Ostapowicz podkreślił, jak ważne jest zachowanie dolara. Osłabienie dolara sprzyja wzrostowi Bitcoina, a jego umocnienie prowadzi do spadków. Dolar, mierzony indeksem DXY, to kluczowy wskaźnik, który inwestorzy kryptowalutowi powinni śledzić. Zauważył również, że hossa na Bitcoinie występuje w momentach osłabienia dolara, a bessy podczas jego umocnienia to zjawisko obserwujemy od samego początku Bitcoina, co nie jest przypadkiem. W dłuższej perspektywie Ostapowicz przewiduje, że spadek wartości dolara wspomoże rynek kryptowalut, co może prowadzić do dalszych wzrostów cen. Ostapowicz zauważył, że emocje inwestorów mają ogromny wpływ na decyzje na rynku. Porównał zachowanie inwestorów do uzależnienia od hazardu. Miesiące spadków wywołują strach, a tygodnie wzrostów euforię. Dlatego tak ważne jest podejście oparte na fundamentach, a nie na emocjach. W przypadku Bitcoina Ostapowicz zamierza kontynuować swoją strategię hodlowania. Nawet przy cenie $300 000 nie zamierza sprzedawać. Zamiast tego planuje sprzedaż mniej rentownych inwestycji, takich jak nieruchomości, aby skupić się na BTC, co pokazuje jego determinację i wiarę w przyszłość tej kryptowaluty. Co z innymi kryptowalutami, takimi jak Ethereum? Ostapowicz planuje sprzedaż części zasobów Ethereum, gdy cena osiągnie $5000, jednak jest gotów na akumulację. Jeśli cena spadnie poniżej $1300–1200, to podejście pokazuje, że jest ostrożny i dobrze przemyślany w swoich decyzjach, co może przynieść mu zyski w dłuższej perspektywie. W kontekście projektów gamingowych Ostapowicz zaleca ostrożność, czeka na bardziej sprzyjające warunki rynkowe. Zanim podejmie decyzje inwestycyjne, to ważne, aby nie spieszyć się z inwestycjami w nowe projekty, które mogą być ryzykowne i niepewne, co może prowadzić do strat. Podsumowując, Piotr Ostapowicz ma jasną wizję przyszłości BTC. Jego długoterminowe podejście i analiza makroekonomicznych czynników mogą być kluczem do sukcesu na tym zmiennym rynku. Pamiętajcie, że żadna z jego opinii nie jest poradą inwestycyjną. Zawsze warto robić własne badania przed podjęciem decyzji, aby uniknąć niepotrzebnych strat. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie dać łapki w górę i walnąć w dzwona. Jakie są Wasze przemyślenia na temat prognoz Ostapowicza? Dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytamy Wasze opinie. Lecimy z następnym tematem. Miejcie się dobrze, inwestujcie mądrze. W tej części odcinka porozmawiamy o tym, co mówi Phil Konieczny na temat nadchodzącego sezonu altcoinów. Sytuacja na rynku kryptowalut jest niezwykle dynamiczna, a wiele osób zastanawia się, kiedy możemy spodziewać się wzrostów wśród altcoinów. Zostańcie z nami, bo dzisiaj omówimy kluczowe czynniki, które mogą zapoczątkować tę nową falę wzrostów. Phil zauważa, że dominacja BTC zbliża się do kluczowego poziomu 71. Obecnie wynosi ona ponad 69%, co jest najwyższym wynikiem od lat. W przeszłości, gdy dominacja osiągała 70 do 71%, zaczynał się sezon altów. To oznacza, że jeśli Bitcoin przekroczy ten próg, możemy być świadkami przesunięcia kapitału z Bitcoina do altcoinów. Phil mówi, jesteśmy bardzo blisko poziomu 70%, przy którym zaczynała się wcześniejsza hossa altcoinów. Wiele analityków kryptowalutowych czeka na ten poziom. Obecna hossa BTC jest gwałtowna, co niestety nie sprzyja altem. W ostatnich dniach Bitcoin osiągnął cenę ponad $100 000, ale wiele altcoinów traci na wartości. Phil podkreśla, że aby sezon altcoinów mógł się rozpocząć, potrzebujemy pozytywnego sentymentu i stabilnych wzrostów BTC. Obecne wzrosty BTC są imponujące, ale ich gwałtowność może zniechęcać inwestorów do rotowania kapitału. Phil zauważa, że w ostatnim miesiącu wiele altcoinów spadło o 9%, podczas gdy Bitcoin wzrósł o 20%. Taka rozbieżność powoduje, że inwestorzy wolą trzymać się dominującej kryptowaluty. Aby altcoinów mogły rosnąć, potrzebujemy stabilnych, jednostajnych wzrostów BTC, które stworzą korzystny klimat dla inwestycji w inne kryptowaluty. Konieczny prognozuje,
że Bitcoin może osiągnąć nawet poziom od 120 do 180 tysięcy dolarów. Jednakże ostrzega przed dalszymi odreagowaniami, które mogą hamować wzrosty altcoinów. Warto zwrócić uwagę na indeks strachu i chciwości, który obecnie wskazuje poziom 70. To oznacza pewne polepszenie nastrojów. W takim kontekście pozytywne zmiany w nastrojach mogą być kluczowe dla przyszłych wzrostów altcoinów. Phil komentuje również nowe regulacje w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, które mogą wpłynąć na rynek altcoinów. Plany delegalizacji anonimowych transakcji w Unii Europejskiej mogą wprowadzić spore zmiany, które będą miały wpływ na wiele altcoinów, zwłaszcza tych, które kładą duży nacisk na prywatność. Z drugiej strony, Circle w Emiratach Arabskich uzyskał legalizację jako dostawca usług finansowych, co pokazuje, że rynek altcoinów może być zależny od regionalnych decyzji legislacyjnych. W USA wypowiedzi Donalda Trumpa na temat ceł i polityki gospodarczej również wpływają na rynek kryptowalut. Phil zauważa, że 37% majątku Trumpa to aktywa cyfrowe, co może mieć znaczenie dla postrzegania rynku altcoinów przez inwestorów. Dodatkowo, Trump Media planuje emisję nowego tokena, co koniecznie nazywa próbą skoku na kasę. Takie działania mogą wpływać na postrzeganie rynku altcoinów przez inwestorów, co z kolei może przyczynić się do większej niepewności na rynku. Nie możemy zapomnieć o sytuacji w Polsce, gdzie wprowadzono limity na płatności gotówkowe. To może mieć związek z planami wdrożenia cyfrowej waluty banku centralnego, co budzi kontrowersje. Phil krytykuje to jako mechanizm kontroli i ograniczenia wolności finansowej. Zmiany te mogą jednak zwiększyć zainteresowanie kryptowalutami, zwłaszcza tymi, które kładą nacisk na prywatność i decentralizację. Podsumowując, sezon altcoinów może być bliżej, niż myślimy. Kluczowe będzie, aby dominacja BTC nie tylko osiągnęła, ale i przekroczyła poziom 70%. Stabilne wzrosty Bitcoina oraz pozytywny sentyment na rynku mogą stworzyć doskonałe warunki do rozwoju altcoinów. Kto prawdziwie pociąga za sznurki na rynku kryptowalut? Arthur Hayes, współzałożyciel giełdy BitMEX, rzuca nowe światło na dynamikę rynków finansowych, podważając powszechne przekonania o roli rezerwy federalnej USA. Według niego kluczowym graczem w kształtowaniu globalnej płynności finansowej jest Departament Skarbu, kierowany przez Scotta Berenta. Hayes twierdzi, że działania Fedu są jedynie teatralnym przedstawieniem, podczas gdy rzeczywista kontrola nad finansowymi mechanizmami leży w rękach Departamentu Skarbu. Hayes wskazuje na rosnące zadłużenie USA oraz brak politycznej woli do ograniczenia wydatków jako na czynniki, które zalewają system finansowy dolarem. W rezultacie, tam, gdzie płynie więcej pieniędzy, rosną aktywa ryzykowne, w tym Bitcoin. W kontekście geopolityki, Hayes zauważa, że relacje handlowe między USA a Chinami mają ogromny wpływ na rynek kryptowalut. Przewiduje, że nadchodząca umowa handlowa między tymi mocarstwami będzie jedynie na pokaz, co skutkuje brakiem realnych zmian. Hayes podkreśla, że Trump oraz przywódca Chin będą starali się wykazać siłę wobec swoich wyborców, a prawdziwe działania będą miały miejsce w tle. Przewidywania Hayesa obejmują nowe podatki od zysków kapitałowych dla zagranicznych inwestorów oraz restrukturyzację długu publicznego. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie konsumpcji w USA, co jest kluczowe dla stabilności gospodarki, ponieważ społeczeństwo nie zaakceptuje ograniczeń wydatków. Mimo narracji o niezależności Chin od dolara, Hayes zauważa, że chińskie rezerwy wciąż opierają się na amerykańskich aktywach. To sprawia, że Pekin nie ma realnej alternatywy, co tylko zwiększa napływ pieniędzy do systemu finansowego. Hayes inwestuje w Bitcoin, Ether oraz mniej popularne altcoiny, co odzwierciedla jego wiarę w fundamentalną wartość projektów. Jego portfel składa się w ponad 60 z Bitcoina, co pokazuje jego przekonanie o rosnącej wartości tej kryptowaluty. W chwili pisania tego tekstu, Bitcoin przekroczył psychologiczny poziom 100 000 USD. Rajan Lee, główny analityk w BitGet Research, podkreśla, że wzrost BTC jest napędzany czynnikami makroekonomicznymi wraz z oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych przez Fed. Jednakże niepewność co do faktycznego cięcia stóp procentowych, związana z naciskiem Trump na te zmiany, dodaje politycznego, ale nieostatecznego znaczenia. Lee zauważa, że silne napływy instytucjonalne oraz popyt ze strony funduszy ETF zapewniają solidne wsparcie dla wzrostu Bitcoina. W obliczu rosnącej inflacji oraz niepewności gospodarczej, inwestorzy zaczynają zwracać uwagę na projekty z rzeczywistą wartością, co może oznaczać powrót do fundamentów w świecie kryptowalut. Zmiany te mogą mieć długofalowy wpływ na rynek, a BTC jako główny beneficjent tej fali płynności zyskuje na znaczeniu. W miarę jak sytuacja na rynkach finansowych się rozwija, obserwacja działań Departamentu Skarbu oraz polityki monetarnej będzie kluczowa dla zrozumienia przyszłości kryptowalut. Hayes, jako doświadczony gracz na tym rynku, dostarcza cennych spostrzeżeń, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji. To tyle na dzisiaj.
Zapraszam co obserwowania kanału. Jeżeli wcisnąłeś dzwona i oglądałeś ostatnio film, to powinienem wyskoczyć Tobie na głównej. Do następnego. Dziękuję Wam bardzo.